Piękny świat, a w nim jeden cel: zbudować ogromną osadę, w której każdy mieszkaniec ma własny dom. Dzisiejszy plan jest bardzo trudnym planem i bardzo dużym planem przede wszystkim, ponieważ na dzisiaj jest zaplanowany kościół, który w końcu gdzieś muszę postawić. No i tak wymyśliłem, że postawię go tutaj. Tym bardziej, że jeden z mieszkańców zasugerował, żeby postawić go po prawej stronie całej tej wioski, tego przepływu przede wszystkim, no i właśnie tak bardziej w centrum. Ten kościół planuję zacząć gdzieś tutaj, ponieważ przed kościołem widzi mi się taki trochę plac, gdzie na przykład po jednej stronie będą drzewka, po drugiej stronie będą drzewka, gdzieś może jakieś takie ławeczki po drodze, no i dopiero właśnie kościół, na samym środku oczywiście. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nawet nie mam jeszcze pomysłu na to, jak ten kościół powinien wyglądać i jak on duży powinien w ogóle być. I w sumie można by było sobie zadać pytanie, po co mi w ogóle kościół w tej wiosce? Ano dlatego, że z reguły każdy taki użytkowy budynek w mojej wiosce, w moim mieście już w sumie, no bo liczy ono już 60 domów, ma jakieś zastosowanie. I z reguły każdy z tych budynków ma zastosowanie takiego bardziej magazynu na przedmioty, które udało mi się gdzieś tam zebrać, czyli tak jak kwiaciarnia, żeby pozbyć się tych wszystkich sadzonek, które mi zalegały w skrzynkach. Taki kościół będzie trzymał dla mnie wszystkie te totemy nieśmiertelności, które udało mi się do tej pory zdobyć, bo mam już ich naprawdę sporo i one zalegają. I tak sobie ogólnie pomyślałem, że większość tych budynków, które ja tworzę, są z myślą o tym biednym kowalu, który tam mi został po tej starej wiosce, która tutaj jeszcze była, który już tam, no, ledwo co wygląda, no bo wyburzyłem mu większość rzeczy, bo tam stoją skrzynki, które kiedyś uzupełniałem, no i zalegają mi tam przedmioty, na które po prostu nie mam nigdzie indziej miejsca. Także można by ująć, że wszystkie te budynki użytkowe powstały dzięki temu kowalowi, ale jestem z tego punktu zadowolony, ponieważ jest to fajny motywator na to, żeby budować jakieś dodatkowe budynki, a nie tylko domy. Tak czy siak, ja się zabieram za sprzątanie tego terenu i wyliczenie konstrukcji. Jak ja go dawno u siebie nie widziałem, naprawdę minęło już sporo dni i nie było ani jednego takiego. Już myślałem, że nie będą mnie w ogóle odwiedzać, że się obrazili albo coś w tym stylu, ale w końcu jakiś przyszedł. Co ty sprzedajesz? Serio? Jest coś takiego jak zwisający blady mech? Byłem w tamtym lesie i tego jakoś nie zauważyłem albo nie zwróciłem na to uwagi po prostu. Trzeba o tym pamiętać, bo może kiedyś przyjdzie mi zrobienie dzielnicy z tego bladego dębu. Co to jest sok z refrenusu? Strasznie dużo wody daje. Więcej niż te soki kaktusowe i inne takie. Chociaż ja tą nazwę już gdzieś kiedyś widziałem. Wow, sorry. Niechcąco uderzyłem lamę. No nie, teraz będzie we mnie pluła? O nie, to będę musiał ją chyba niestety pozbawić życia, chociaż nie, on ją tam gdzieś sobie zabrał, dobra. Ale co do tego owocu, ja nie wiem przypadkiem, czy ten owoc, który teleportował mnie w losowe miejsca, którego używałem w labiryncie, on się tak przypadkiem nie nazywał? Bardzo możliwe, chociaż to i tak mi na razie nic nie da, bo po pierwsze nie wiem, gdzie go zdobyć, poza skrzynkami w labiryntach i innych tego typu strukturach, a druga sprawa, nadal nie wiem, jak robić te soki. No trochę szkoda, ale z drugiej strony butelka z wodą nadal wystarcza, więc bez problemu. Chociaż to by się przydawało w piekle, bo tam dostępu do wody nie miałem. Swoją drogą ciekawe, czy tyle terenu to mi w ogóle wystarczy na ten kościół, ale chyba tak. Nie wiem, przekonam się. Przygotowałem już teren pod budowę i mam nadzieję, że się tutaj zmieszczę. Mam w planach przede wszystkim zrobić właśnie taki plac przed tym kościołem. No i ten plac też przewiduję dość szeroki, ale muszę przede wszystkim zmieścić się na długość z tym placem, bo jak będzie on za długi, to kościół mi się tam nie zmieści i zabraknie mi miejsca. Zaplanowałem też, jak ma stać ten domek, który tutaj zamierzam postawić, no ale to tam później. I tutaj będę musiał to trochę poprawić, ale to już zrobię, jak będzie cały plac gotowy, z racji tego, że muszę wiedzieć, gdzie będzie przede wszystkim wejście do tego placu. Nie mam jeszcze jako takiego pomysłu całkowitego na ten plac. Gdzieś tam niektóre elementy wiem, że będę chciał umieścić. Zastanawiam się co do podłoża, z racji tego, że nie wiem, czy ten plac chcę robić tak jak wszystkie ulice, czy użyć jednak innego materiału do podłoża, ale z drugiej strony też jeszcze nie wiem, z jakiego materiału zrobię kościół, więc nie chcę, żeby to się wszystko ze sobą zlało. Także pora zrobić wstępne szkice i zobaczyć, czy ja się w ogóle z tym zmieszczę.
No i teraz tak, gdzieś tutaj widziałbym wejście na ten plac. Muszę na pewno obliczyć szerokość drogi, no bo teraz tak, ja planuję gdzieś tutaj zrobić fontannę na środku, czyli takie powiedzmy rondo, takie skrzyżowanie. Tam będzie ścieżka, tu będzie ścieżka, tu będzie ścieżka, tam będzie kościół, a tutaj gdzieś fontanna. Chyba gdzieś tutaj, no bo nie wiem jak daleko ją wysunąć, ale tak czy siak. Skoro tutaj planuję ścieżkę, to ona musi być na przynajmniej 3, z racji tego, że fontanna mniej więcej będzie wyglądała chyba w ten oto sposób. Jakoś ciemno się zrobiło? Aha, to chmura. Chyba jakoś właśnie tak 3×3 bym tak to ujął, bo tutaj na środku będzie słupek, z którego będzie woda po prostu leciała, czyli ścieżka musiałaby być przynajmniej właśnie na 3, coś w tym stylu. I teraz tak, ja przy tej ścieżce widziałbym coś takiego jak schodek, więc na razie zrobię sobie go z bruku, żeby tutaj była po prostu woda tak dookoła. Tylko teraz pytanie, czy ja chcę tak, czy tak? Teoretycznie w tę stronę to by poszerzało ścieżkę. Wizualnie oczywiście, ale tak naprawdę tej wody to nie byłoby widać. To wizualnie trochę uszczupla tą ścieżkę, ale tą wodę bardziej by było wtedy widać. I w ogóle ja muszę pomyśleć nad kościołem przede wszystkim. Jakie ja chciałbym mieć wejście do tego przybytku, no bo jednak chciałbym to trochę symetryczne, a na 3 to by chyba trochę słabo było. Ja bym widział tam chyba podwójne drzwi, czyli musiałbym fontannę wtedy zrobić na 4, czyli cała ścieżka musiałaby mieć 4 szerokości. No dobra, no to tak spróbuję, czyli tak, tu by były 4 na 4 i na środku wtedy byłby taki poczwórny w sumie słupek. Ma to sens w ogóle? Chyba tak. Więc sama ścieżka też musi być na 4, oczywiście. No i tak, skoro ścieżka jest na 4, no to ja już poszerzenia wizualnego nie potrzebuję, więc tak naprawdę mogę zrobić w tę stronę schodek. Więc wstępnie sobie obrobię obie te strony. Swoją drogą będę musiał iść chyba połowić rybki, bo mi się kilof psuje. Mniej więcej w ten sposób. No, nabiera to sensu, nie powiem, ale gdzieniegdzie ja bym widział jednak przerwę, czyli coś na zasadzie tylko teraz jak to obliczyć? Od którego momentu ja bym chciał zacząć? No bo załóżmy, że tutaj będzie płotek, bo planuję w sumie taki płotek zaraz za tym, czyli tutaj tak naprawdę by to startowało. To sobie na razie to zaznaczę w ten sposób. No i teraz tak, ja bym chyba chciał najpierw zacząć tutaj. Czy to miałoby sens? No bo teraz tak, tu bym chyba posadził drzewo, żeby te drzewo miało tak jedną kratkę dookoła miejsca przede wszystkim, a nie, teraz nie, no bo to co ja planuję zrobić to... Chociaż? Nie, będzie okej, no bo tutaj postawię, w sensie chodzi mi o ławki, bo tutaj w takim wypadku zrobiłbym właśnie ławkę, to może sobie użyję bruku do tego. Wow, co tu się wydarzyło? Tutaj byłaby ławka, czy ja to chcę tak ciągnąć? No właśnie nie. Kurczę, tak ten kilof to tak niebezpiecznie go teraz używać. O, w ten sposób może, tak. Bo też wtedy wizualnie powiększy się przestrzeń obok ławki. Ale teraz jaką ja chcę ławkę w ogóle wybudować? Nie pomyślałem o tym. No bo ja z reguły jak ławki robię, no to tak jest z dodatkiem czegoś po boku, czyli albo jakiś kamień, jakaś beczka, albo jakieś krzaczki i tak dalej. A tutaj ta ławka wtedy by była bez dodatkowych rzeczy, czyli musiałbym to jednak jeszcze powiększyć. Dobra, dla bezpieczeństwa zrobię tak, czyli tutaj zarezerwuję sobie jeszcze jedną przestrzeń. Czy ja bym nie musiał teraz tego jakoś przesunąć? Dobra, jednak dla bezpieczeństwa to ja to przesunę trochę kratkę w tę stronę, czyli tu by była ta przestrzeń, tu by była ławka i tu by była przestrzeń. Okej, to się spina. Tutaj mamy raz, dwa, tu bym też zrobił raz, dwa i tutaj dopiero drzewo. Czy ja chcę tutaj taką przestrzeń zostawiać? W sumie na ten moment to tak, okej. Niech tak będzie. Widziałbym jeszcze jedną ławkę, tylko teraz tutaj by się zrobiło takie małe w sumie źródełko, ale może miałoby to sens. Czyli tu by było raz, tu by było dwa, tu by była ławka. Dobrze ja myślę? Tak? Będzie ok, symetrycznie. Tutaj byłby wtedy ten blok, tu by zakręcało. Ma to sens, no. I teraz, tutaj jeszcze. No i teraz najważniejsze pytanie, czy ja chcę robić trzecią ławkę, czy ja chcę jednak skrócić ten teren i tą fontannę zrobić nieco wcześniej, no bo ile tu mi miejsca zostało tak naprawdę. Ja jeszcze przed samym budynkiem też chciałbym jakąś ławkę zrobić. Czy
to mi wystarczy na ten cały kościół? W sumie tak zakładając, co ja chcę w środku zrobić, to chyba jednak nie. No dobra, no to tutaj skrócę. Zrobię po prostu 2 ławki, no bo zaraz się okaże, że cały plac będzie większy niż w ogóle kościół i będzie to psuło wizualnie cokolwiek. Także tutaj co najwyżej to bym zrobił jeszcze jedno drzewo. Raz, 2, tu. Tu by była przerwa i tu byłby murek, czyli w tę stronę i wtedy to by zakręcało tutaj. Tam było raz, 2, czyli tu by była przestrzeń, tutaj ławka i tutaj znowu przestrzeń. Czy to ma sens? No i powiedzmy, że w ten sposób, czyli tutaj jeszcze musiałoby być ostatnie drzewo tak naprawdę i koniec całego tego tutaj pola. Czy to nie będzie za duże, czy nie lepiej jakby to skrócić już tutaj, żeby to było prostokątne, a nie kwadratowe? Czyli po bokach tutaj, po bocznych ścieżkach byłaby jedna ławka, tam byłyby 2. Myślę, że to mogłoby mieć trochę więcej sensu niż taki prosty kwadrat, bo strasznie wtedy to będzie dziwnie wyglądało przy prostokątnym głównym budynku, no bo on będzie bardziej wzdłuż niż wszerz, czyli musiałbym skończyć tutaj. W sumie to nawet i lepiej, no bo nie będę musiał dobudowywać terenu tutaj, na ten moment przynajmniej, więc tutaj by się to zakończyło. To jeszcze sobie poprawię tą ziemię, żeby potem się nie pomylić. Tutaj chyba nie będę robił już w tę stronę tego schodka, czyli w sumie ten schodek musiałby wtedy kończyć się tak. I też oczywiście ścieżka na 4, no to zaraz nam wyjdzie, gdzie ma stać fontanna. A właśnie, a propos fontanny, przecież ja jak ją tutaj postawię gdzieś, to... O nie. Dobra, na razie zrobię tak, jak myślę, a potem będę najwyżej poprawiał. Tutaj by się to kończyło. Nie no, coś mi się tutaj nie spina, bo jak ja bym postawił tą fontannę tutaj, no to nie ma przejścia. Musiałbym ją trochę tam wysunąć, czyli coś tu zepsułem ogólnie. Coś tu poszło nie tak, coś tu muszę zmienić. Bo w tym wypadku, jeżeli chodzi o przejście, to fontanna musiałaby się zaczynać gdzieś... tutaj? Dobrze ja myślę? Będzie to wystarczająco dużo przejścia? No nie będzie wystarczająco dużo przejścia, to może jednak dobrze ja myślę? Czyli tu jakbym postawił fontannę, no to wtedy, no tak, no to wtedy tu jest o wiele więcej przejścia po skosie, żeby iść dalej. O nie, ja wiem, co mi się już nie zgadza. Okej, bo jak ja tu postawię... A nie tutaj. I jak ja tutaj postawię fontannę w taki oto sposób, to tutaj będzie nierówne. W sensie, no ja planowałem, żeby ta ścieżka była tutaj. Okej, to ma teraz o wiele więcej sensu. Czy może tą fontannę jednak tu przesunąć, a tutaj skrócić? Nie, no po skosie też nie, no bo chciałem jedną kratkę odstępu od drzewa, ale chwila, coś tu poszło nie tak. W sensie, tu miał iść murek, kratka odstępu, tu miał iść murek i już nie ma kratki odstępu? A, okej, już wiem, o co mi chodziło, bo chciałem, żeby to drzewo z tej strony było bliżej ścieżki, żeby tak może jak się uda, to żeby one wyrosły tak trochę na ścieżkę właśnie. Chociaż, czy ja chcę normalne drzewa? A może zrobić takie jak te, takie małe drzewka? Tak bardziej elegancko by ten plac wtedy wyglądał. Dobra, urodził mi się inny pomysł. To zrobię na 5, czyli to będę musiał tutaj wyburzyć, ale to chyba później, no bo chociaż, nie wiem, może mi starczy tego kilofa. I teraz tak, tutaj na 5, ja mam genialny pomysł teraz w głowie. Tutaj na 5, żeby była ścieżka, w ogóle ta ścieżka to zaraz wyjdzie na 10, jak tak dalej pójdzie. Ale dobra, bo o co teraz chodzi? Ja tutaj bym widział po środku te takie właśnie małe drzewka, czyli tu gdzieś, powiedzmy, nie wiem co ile odstępu, na razie zróbmy co 3, no bo muszę jeszcze tak, muszę teraz policzyć na pewno to, że tutaj będą wystawały liście, żeby była trochę przestrzeń między tymi liśćmi, no. Raz, 2, 3, 4, tutaj, raz, 2, 3, 4, tutaj, raz, 2, 3, 4, przed fontanną? No nie, no przed fontanną to już raczej nie, więc tak, chyba, że bardziej to przesunąć, czyli tu, gdzieś na końcu, no właśnie, o tym zapomniałem. Boże, ja już mam tysiące pomysłów w głowie i zapominam o tym, co mi się tutaj nie zgadzało, bo to tutaj musi iść w ten sposób. Nie no, poważnie, zaraz muszę iść połowić te rybki, bo kilof mi się zepsuje, jak tak dalej pójdzie z tymi poprawkami, ale to by musiało iść wtedy w ten sposób tutaj, schodek tak, tak i tak i tak na razie. Tu zostawię tą kratkę odstępu na ten murek, no bo nie wiem jak to będzie z tej strony wyglądało. No nie planuję tutaj ławek po prostu. To do wyburzenia, czyli tu będzie ścieżka. Dobrze ja liczę? Tak. O, w ten oto sposób. No tak, no bo jak ja tutaj planowałem zrobić murek przy drzewku, no to tutaj na logikę też by tak szło, nie? No to musi to być tak. Wtedy ścieżka właśnie na 5, czyli jakbym tu zrobił drzewko i na przykład od tej strony zaczął. Raz, 2, 3, 4 tutaj. Tu by nie było w sumie. No i w ten oto
to sposób lepiej wygląda. Faktycznie. To sobie jeszcze poprawię i teraz tak, ta fontanna. Co by z nią tutaj zrobić? Wypadałoby ją przesunąć jakoś i chyba tutaj bardziej, no nie, no z tą ścieżką jest coś nie tak. Mi to tutaj jakoś nie pasuje. Albo zrobić jednak fontannę na 3, przecież ona nie musi być wielkości ścieżki, tak? Ale tutaj będzie mało miejsca do przejścia w sumie, bo wtedy to by się zgadzało, no bo tu mamy raz, dwa, trzy, 4, tu by była 5, nie, to by się nie zgadzało kompletnie. No i jeszcze te drzewko tutaj przy tej fontannie, no nie, to nie ma sensu. Dobra, te drzewka na razie wyburzę, bo to akurat można ustawić sobie jak się chce, ale samą fontannę, no trochę to za blisko tutaj jest. Ja muszę to zrobić proporcjonalne do ścieżki. Czyli jeżeli chciałbym zrobić tak jak ja myślę, no to tak, tu mamy raz, dwa, dopiero tu na drugi, czyli raz, dwa, to by musiało wyglądać w ten oto sposób. Czy taka fontanna mi się w ogóle podoba, czy nie? W sumie tamta trochę lepiej wyglądała, nie powiem. No ale to wtedy musiałbym jeszcze większą ścieżkę zrobić. No nie, no to ta ścieżka już faktycznie, no bo żeby zrobić tak jak myślę, to wtedy ta ścieżka musiałaby być o wiele szersza, żeby to wyrównać. Czyli musiałaby być, żeby było to kratkę odstępu od tej strony, tu musiałaby się zaczynać druga ścieżka. Tutaj, a nie tutaj. Czyli to musiałbym przesunąć tutaj, żeby było to jakoś porówno. Tu i tu, a tutaj byłby murek. W sensie schodek. I wtedy praktycznie w ogóle nie ma przejścia. Ciężki orzech do zgryzienia. W ogóle jakie rozterki nad fontanną. Dłużej będę fontannę budował niż cały kościół. Dobra, chyba wiem, w czym jest problem. Problem jest ogólnie w tym tutaj wszystkim. W sensie źle to rozplanowałem, bo teraz tak, chciałbym fontannę tu i powiedzmy, że to już jest nieruchome. Czyli tu bym musiał zrobić ścieżkę na raz, dwa, 3, 4, 5. To tutaj totalnie zepsuć i tutaj wtedy zostawić przejście, czyli tu musiałbym skończyć mniej więcej z tymi schodkami, żeby było jako takie przejście. I teraz tak, tutaj zostawiam 2, tutaj musiałbym zostawić 2, czyli to dobrze idzie, ale tutaj zrobić po skosie. Czy to dobry pomysł w ogóle? Czyli wtedy szłoby to mniej więcej tak, w ten sposób. No tak, to teraz ma sens. Czyli nie może być po prostu proste, pod kątem prostym, tylko musi być skośne. I wtedy jest przejście i tutaj, i ścieżka jest. Tutaj jeszcze tylko dorobić. Tak, i teraz to ma sens. Czyli ten cały koncept tych ławek i drzewek trzeba zrobić tak naprawdę na nowo. Ale najpierw to ja sobie rozrysuję to wszystko tutaj dookoła i potem będę to ustawiał. Wtedy dopiero będzie to miało jakikolwiek sens. Dobra, jeden problem rozwiązałem. Teraz pora poukładać te ławki w jakiś logiczny sposób. Tu myślę, że będzie w ogóle krótsza ścieżka, no bo tam muszę zmieścić ten kościół. I nawet nie wiem, czy to mi tutaj wystarczy, ale to pytanie to już chodzi za mną od samego początku tego projektu. Tak czy siak najpierw to ja idę połowić rybki, no bo mój kilof to już w ogóle prawie na wykończeniu, a będzie trochę teraz zabawy z kamieniem, także trzeba go naprawić. Potem wracam ustalić resztę szczegółów, ale no zapowiada się nieźle. Dobra, kilof jako tako naprawiony, więc pora wrócić do planowania i chyba najpierw zacznę od zaplanowania ogrodzenia dookoła tego tutaj skrawku zieleni. I teraz tak, ogrodzenie szłoby mniej więcej w ten sposób, ono musi się łączyć tutaj ze sobą na rogach. Trochę mi to zabiera przestrzeni tutaj, no ale trudno, innego wyjścia nie ma w sumie przy tej fontannie. No i pora na zaplanowanie tych ławek nieszczęsnych. Ogólnie na początku to ja źle do tego podszedłem, bo zacząłem od wejścia, a powinienem zacząć planowanie w ogóle od środka, czyli od fontanny. No i teraz tak, tutaj ławki nie będzie. Ile ja chciałbym zachować tutaj przestrzeni, żeby mieć ławkę? Chyba najpierw muszę zaplanować w ogóle drzewo i teraz tak, tutaj nie chcę mieć drzewa. Tutaj, jak już, to by pasowało w sumie. Może w taki sposób sobie to będę oznaczał, czyli kawałek ziemi i pochodnia, czyli tu i tu. Wtedy robiłem tak, że od ławki był jeszcze jeden odstęp, czyli tutaj byłby ten bruk, ta przestrzeń na właśnie dodatkową rzecz obok ławeczki. Tutaj musiałbym to zakrzywić. Tu i tu byłaby ławka, tutaj znowu ta przestrzeń, no i tutaj schodek. Ma to sens teraz? No chyba ma. Dobra, ciekawe ile ławek ja tu w ogóle zmieszczę. Ja tak daleko to chciałem? Nie no, coś tu nie gra. Tu chyba powinna być ławka, a tutaj ta przestrzeń w taki sposób, no, żeby to drzewo było jednak tak dość blisko tej ławki, czyli teraz następne drzewo wypada tutaj. I teraz tak, gdyby iść symetrycznie, no to tak, tu jest ta przestrzeń, tu jest drzewo, tu
powinna znowu być przestrzeń i tu ławka. Co jest za mały ten odstęp, bym powiedział. Może jednak faktycznie wcześniej miałem rację i to jednak trochę zwiększyć, w sensie tą przestrzeń tutaj, czyli tu byłby schodek i tutaj dopiero. Czyli tutaj 2, to by się zignorowało i tutaj znowu 2, drzewo, znowu 2 i tu by wypadała ławka. Tak, i teraz jest tak, jak ja wcześniej chciałem, no. No tak, faktycznie, no bo tutaj się robiła taka przestrzeń na takie 3 fragmenty. No i tutaj zostaje taki idealny kawałek, który nie jest jakoś za bardzo przesadzony, tylko teraz tak, tutaj znowu raz, 2 i tutaj byłoby kolejne drzewo. Czy ja bym chciał to tutaj przesunąć jeszcze? Może i bym chciał, czyli jednak tutaj, no to tutaj będzie to trzeba powiększyć jakoś, ale dobra, to później. Ma to teraz sens, no nie jest takie przesadzone, że za dużo tych ławek, tylko jeszcze tutaj trzeba jakoś się ułożyć. Ja to robiłem tam na raz, 2 i tu miała być ławka, nie? Jakoś. I teraz znowu raz, 2 i tutaj drzewo. I ja tam robiłem na rogu, ale jeszcze z przestrzenią tutaj z boku, czyli tu by musiało iść w ten sposób, czyli to w sumie to jest do wyrzucenia. No miałoby to sens. No całkiem okej to wygląda. Się zastanawiam, czy tutaj nie ma za dużej takiej przestrzeni na to, żeby tą ławkę postawić, ale w sumie z tej strony też tak jest. Nie no, będzie okej, no. Już jakby nie przesadzajmy, to nie będzie miało sensu, jak to wszystko będzie takie ściśnięte. To ma być plac, czyli ma być taka duża, dość pusta przestrzeń, w której nie ma jakoś za dużo rzeczy, żeby to zapełnić i zapchać. To nie jest jakiś zielony zakątek za domem, tylko plac przed kościołem. No dobra, no to teraz to tylko wszystko zrobić dookoła i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Okej, zarys placu już mam i faktycznie fajnie to wyszło. Trochę tych drzew tutaj będzie, trochę je tak niby symetrycznie, ale randomowo poustawiałem trochę. Te boczne ścieżki jeszcze będę musiał jakoś wyrównać, żeby one mniej więcej w tym samym momencie się kończyły, żeby faktycznie zachować taką symetrię, no bo ogólnie kościół i cały plac powinien być trochę symetryczny. No tutaj trochę wyszło takie ścięcie tego terenu, no bo stoi tu biblioteka, ale w sumie ta przestrzeń tutaj też mi nie jest do niczego potrzebna. Nie przewiduję tutaj żadnej ścieżki, także nie ma to sensu, żeby tutaj dbać o jakąś przestrzeń, no bo ścieżka będzie tutaj, więc będzie się przechodziło po prostu przez plac. Nie wiem, co tu jeszcze postawię, ale coś na pewno będzie. Może jakieś domy? No bo w sumie to by się przydało, bo tu jest biblioteka, czyli jeden taki budynek użytkowy, tu będzie kościół, kolejny budynek użytkowy, tu tawerna, więc kolejny budynek użytkowy i dlatego domy tutaj o wiele lepiej by pasowały niż kolejny jakiś budynek użytkowy. Ale to jeszcze wyjdzie w praniu, no bo tam gdzieś jeszcze planuję port numer 2. Chociaż najpierw to przydałoby mi się wybudować port numer 1. Ale dobra. Pora rozplanować sobie mniej więcej kościół i całe wejście. No i teraz tak, tutaj bym przewidywał jedną taką przestrzeń, czyli jedną kratkę przestrzeni. Tu bym gdzieś widział wejście. Na początku myślałem, żeby były podwójne drzwi do tego budynku, ale z tą ścieżką nie wyszło tak jak chciałem na początku, żeby ona była jednak parzysta. Wyszła nieparzysta, no bo jednak chcę te drzewka tutaj mieć, więc będzie jedno wejście do tego budynku, albo na przykład podwójne, czyli tu i tu. Tak czy siak, tutaj jeszcze na pewno będą musiały być jakieś schodki, no i widziałbym to raczej na zasadzie takiej, że tutaj byłaby taka podłoga, taka przestrzeń, coś w tym stylu, czyli tak i tak. I tu byłaby taka właśnie platforma, na którą by się wchodziło, a drzwi dopiero, w sensie cała ściana w ogóle, zaczynałaby się tutaj, w tym miejscu. No i teraz cały zamysł tego przybytku. Planowałem zrobić jakąś wieżę, albo dwie przynajmniej, czyli coś trochę na styl katedry. Czyli tutaj jedna taka wieża, tutaj druga wieża, tu główna hala, no i na końcu może jakiś taki większy jednak wystający fragment tego budynku. Na pewno muszę rozplanować sobie, co ja chcę w środku. No i teraz tak, jeżeli planowałbym podwójne wejście, w sensie tu i tu, a tu byłaby jakaś ściana, to w samym budynku na środku musiałaby być przestrzeń na 3 kratki do samego końca tak naprawdę. Powiedzmy, że tutaj gdzieś bym to skończył, no i ławki. I teraz tak, zakładając, że tutaj będzie ściana, tutaj może jakieś dodatki, tu może też, no to pierwszą taką ławkę, chociaż nie, bo tutaj chciałbym chyba w środku jeszcze jakiś filar, czyli tu na przykład, żeby była taka przestrzeń i tu dopiero ławki, czyli tu
tu i tu, powiedzmy takie ławki na 4, miałoby to sens, chyba, nie wiem. Czy one tak powinny blisko siebie stać? W sumie z reguły w kościołach tak stoją, no to okej, powiedzmy tu. O, i ziemia mi się skończyła, to muszę iść nakopać ziemi, ale coś koło tego, tutaj właśnie ta główna taka, powiedzmy, przestrzeń, w sensie, no tu taka platforma, na którą by się wchodziło, więc myślę, że na tej ławce tutaj skończę, żeby zaoszczędzić sobie przestrzeni tutaj. No i ja chcę jeszcze taką, powiedzmy, antresolę, ale to zaraz, bo muszę nakopać więcej ziemi. Dobra, ziemia nakopana, więc tak, kontynuując, ławki na 4, tak bym to widział, czyli tutaj też. W sumie dobre pytanie, jak te ławki mają wyglądać, ale to się będę później martwił. No i teraz tak, pojawia się kilka problemów, a mianowicie ta antresola, którą tutaj chcę wybudować, zakładając w sumie, że i tak to będzie szerokie, no bo tutaj jeszcze będą te wieże, to tutaj powinno być mniej więcej 2 kratki jeszcze podłogi, coś w tym stylu, z obu stron, jakoś tak. W ogóle, o, właśnie, bo ja z filarów zrobiłem ławki, też nieźle. Muszę to jakoś oznaczyć, że tutaj są filary. No i teraz tak, tutaj by się jeszcze chyba filary przydały, nie? Żeby to jakoś tak miało ręce i nogi przede wszystkim. Tam zrobiłem 1 kratkę odstępu, więc może i tutaj też bym tak zrobił, chociaż siedzenie tutaj, no nie ma żadnego sensu, więc chyba z tego zrezygnuję. Może jakiś filar tutaj po drodze, czyli na przykład tutaj, czyli tutaj byłyby krótsze ławki, tak, i tu byłby filar, tutaj, no właśnie, tutaj, czy zrobić kolejny filar, czy nie robić kolejnego filaru? Czy miałoby to sens? No tutaj zaś jakbym siedział, to nic nie widzę przez ten filar, to też nie ma sensu. Chyba że ławki przesunąć, czyli tu było w ten sposób, czyli coś takiego w sumie, czyli tu jakbym siedział, to już bym coś widział. Znaczy, no jak tutaj będzie główny piedestał, to i tak nie będę nic widział, ale w sumie w kościołach są takie miejsca, że nic nie widać. Więc może coś w tym kierunku? No może mieć to sens, to prawda. Czyli teraz tak, tutaj trzeba poszerzyć. Boże, ten kościół naprawdę będzie ogromny, jak tak patrzę na to, co ja chcę tutaj umieścić. I teraz tak, tutaj gdzieś widziałbym schody, chyba tutaj. I na jaką wysokość ja teraz chciałbym mieć tą antresolę? Przynajmniej na 3 wysokości, w sensie, żeby tutaj było 3 do przejścia, bo wtedy mógłbym tutaj zrobić jakiś taki schodek, czyli taki łuk. Czy miałoby to sens, czy jednak wyżej? No bo w kościele wszystko jest takie zawyżone zawsze. Czyli schody byłyby gdzieś dotąd, tu byłby słup na filar, a właśnie te słupy... Nie no, będzie okej, tak, no tutaj i tu, okej. Czyli tu dopiero gdzieś zaczynałaby się podłoga. Tu już byłaby właśnie ta podłoga na antresolę, tu bym widział barierkę, tu bym widział przestrzeń, tutaj tak samo, żeby były przynajmniej 2 kratki na poruszanie się. Tutaj bym widział jakieś takie regały, no, coś w tym stylu. Tylko czy 2 kratki mi w ogóle wystarczą? Nie no, myślę, że tak, tylko teraz tak, bo tutaj chyba przydałaby się jakaś barierka, ale muszę też liczyć się z tym tutaj. To może najpierw ja sobie tutaj ścianę zrobię, czyli tak, tutaj byłaby ściana, no bo teraz tak, tutaj biblioteczki, tutaj ścieżka, w sensie droga przez 2 kratki, tutaj barierka, no i tutaj ściana by wypadała. Ma to sens? Nawet by się w sumie zrównało z tym, tutaj tym takim placem. No, nie głupie. I przestrzeń na jakąś wieżę by mi też tutaj została, w sensie można by było zrobić nawet na 5, albo nawet na 3, coś w tym stylu. No dobra, tak czy siak znowu muszę iść nakopać ziemi, bo za dużo tego idzie. No i teraz tak, żeby do końca rozplanować tą antresolę, to ja potrzebuję wiedzieć, dokąd ją doprowadzę, czyli potrzebuję zrobić tutaj cały ten taki piedestał, tą scenę. Myślę, że schody zacząłbym gdzieś w tym miejscu, żeby tutaj mieć taką faktycznie przestrzeń. No, myślę, że 3 kratki będzie ok. Tu muszę pamiętać, że będzie ściana. To na pewno, no mało miejsca mi zostało, nie powiem. I ta ściana na pewno będzie się ciągnęła aż tutaj, chociaż z drugiej strony zastanawiam się, czy tego tutaj nie skrócić, tylko w którym miejscu? W sensie, żeby zrobić taką wypustkę albo coś w ten deseń? Czyli załóżmy, że na przykład tu by się kończyło, nie? W sensie w tym miejscu i tu by była przestrzeń dla jakichś dodatków z tego piedestału. I tu wtedy szłoby w tym kierunku i tu by się to wtedy łączyło. Czy to będzie miało sens, czy nie?
nie? Czy to ma sens? Czy to nie jest za duże przypadkiem? Wydaje mi się, że chyba tak, że trochę przesadzone, bo aż za bardzo będzie się to odznaczało. Myślę, że to powinno być przynajmniej na tyle, no przynajmniej na tyle, bo tutaj wtedy jeszcze będzie można wstawić jakieś okno. Chociaż nie, bo nie jestem fanem robienia zaraz przy rogu tego okna, czyli tu powiedzmy byłaby jeszcze ściana, tu okno i tu dopiero ściana, no. Będzie w tym stylu, tak. Co tutaj, to nie mam zielonego pojęcia. Widziałbym tu chyba jakąś taką teksturę, żeby tutaj trochę to wystawało i wtedy można by było tutaj coś zrobić, w sensie taką ścianę na przykład powiedzmy dotąd, coś w tym stylu i jakieś takie małe pomieszczenie, nie? Czy to miałoby sens? Wtedy to można by było zrobić tak. Tu by było wejście, albo nawet inaczej, tak, o tako, żeby nie przesadzać po prostu z tym skosem. No i żeby tutaj było też trochę przestrzeni, no bo te bloki to będą schodki. Może ja w sumie to sobie nawet oznaczę jako schodki, to będzie dobry pomysł. W ten oto sposób, no tak, no teraz to ma to sens. Ale można w sumie jeszcze wydłużyć to tutaj, no bo niekoniecznie to musi być takie długie z tej strony, chociaż przydałoby mi się wyliczyć okna, co będzie ciężkim zadaniem, no bo jeszcze nie mam postawionej wieży, więc mogę się rozjechać z obliczeniami. Okej, powiedzmy, że zrobię to w ten sposób, potem wykombinuję, co z tą wieżą zrobić i wtedy dowiem się, ile ja przestrzeni w ogóle potrzebuję tutaj na tej ścianie. I ewentualnie to będę skracał. No tak czy siak, na to jakiegoś wielkiego pomysłu nie mam, wyszło przy okazji, więc mam dowolność, jeżeli chodzi o kombinowanie z tym tutaj zakątkiem. No dobra, zrobię to wszystko dookoła i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Okej, rozrysowałem już chyba całą konstrukcję tego przybytku, razem ze schodami, tu jakimiś filarami, które będą do jakiejś przestrzeni, którą jeszcze nie wiem jak zagospodaruję. Na górze też będą takie filary w górę, nie wiem jeszcze kompletnie jaką to będzie miało wysokość. Jeżeli chodzi o cały ten kościół, na pewno muszę to jakoś rozplanować, bo na ten moment nie wiem nawet jak za to się zabrać i nie przemyślałem dwóch rzeczy. Nie przemyślałem okien i nie przemyślałem dachu, co nie jest niczym dziwnym, jeżeli chodzi o moje konstrukcje, bo zawsze o tym zapominam, ale kto powiedział, że ma być łatwo? Ja zauważyłem ogólnie, że jak tworzę jakiś koncept jakiejś budowli, to zamiast sobie ułatwiać robotę, to zawsze sobie ją jakoś utrudniam. No i ten kościół ogólnie miał być bardziej wzdłuż niż wszerz, a wyszło na odwrót, więc kolejny punkt, który się niezbyt udał, ale kto wie, może w taki sposób wyjdzie lepiej, albo no najwyżej tutaj dobuduję trochę terenu, czemu by nie? Chociaż no nie jestem tego zwolennikiem, wolę jednak zmieścić się tutaj. Także pora chyba zacząć w ogóle zabudowywać trochę ten teren, w sensie już domyślnymi blokami, no bo muszę mieć jakiś zarys, żeby to pociągnąć teraz w górę. Także chyba zacznę w ogóle od placu i potem dopiero przejdę do całego tego przybytku, bo może w międzyczasie urodzi mi się w głowie coś nowego, coś lepszego, coś ciekawszego i coś tu ewentualnie przebuduję. No tak czy siak, moim zdaniem to naprawdę fajnie się zapowiada i teraz jedyna kwestia to połączyć to tak, żeby jak zwykle miało to ręce i nogi. Postanowiłem podzielić budowę na dwa etapy. Najpierw skończyć plac przed kościołem, a potem dopiero zacząć cały ten przybytek. No i naprawdę ten plac wyszedł pięknie. Oczywiście brakuje jeszcze drzew, które są już zasadzone, także niedługo będę je dokarmiał, żeby urosły, ale naprawdę ten plac wygląda super. Zastanawiałem się nad murkiem, no i finalnie użyłem czegoś takiego, fajnie to wyszło, a na fontannę zużyłem kwarc. Ten blok jest przepiękny i z niego też powstanie duża część samego tego przybytku głównego. Sporo takich właśnie dekoracji kwiecistych przede wszystkim, jak to zawsze oczywiście. Będą tu jeszcze inne jakieś takie dodatki ciekawe, nie tylko właśnie kwieciste, ale jakieś tam inne smaczki, że tak to ujmę, ale to dopiero jak te drzewa urosną właśnie. Ławki dość proste, kwiatki po bokach i zwykła ławka. Nie chciałem tu jakoś kombinować, postawiłem na prostotę i myślę, że fajnie to wyszło. Oświetlenie, jak tak patrzę teraz, też się fajnie zgadza, także można się w końcu zabrać za główny budynek.